Siemanko, pozdrawiam z kempingu na Mazurach. Mieliśmy sobie zrobić wolne, ale ze względu na to, że już dawno nie było żadnego odcinka, stwierdziliśmy, że pokażemy wam, jak piękne mamy rzeczy w Polsce, czyli Mazury. A ja jeszcze tylko dodam, że to jest rodzinna tradycja mojej rodziny, która jest kultywowana od 41 lat. Wczoraj tutaj było ognisko, były tańce, śpiewy. Jak się nazywa ta muzyka? Marynarzy tutaj? Szanty były. Dzisiaj w ogóle jedziemy do karczmy. Żeglarzy, nie marynarzy, tylko żeglarzy. A marynarzy też, bo marynarskie szanty też były. I dzisiaj jedziemy właśnie też posłuchać do jakiejś karczmy wieczorem. Tak. Zaraz idziemy na łódkę. Do Wilka, do Giżycka prawdopodobnie. Dokładnie tak. Na łódkę jedziemy, bo tata Ali załatwił łódkę, także popływamy troszkę po Mazurach. Ja jeszcze nie miałem nigdy okazji, także dla mnie to będzie coś nowego. Bardzo się cieszę. A teraz wam pokażemy, jak wygląda to obozowisko. Dobra, tutaj możecie zobaczyć. Pranie się suszy, no bo ludzie się kąpali w jeziorze i dzieciaki. Nie pranie, to po prostu mokre ręczniki, tak. Tutaj jest tylko moja rodzina dosłownie, więc wiemy jak biwakować. Mamy przyczepę kempingową, namioty, stoły, jedzenie oczywiście, konserwy turystyczne, wszystko. Pasztety, wszystko co się je na kempingu. Tak. Tam z tyłu zrobiona toaleta, taka prowizoryczna, czyli dziura w ziemi, po prostu wykopana i odsłonięte folią dookoła. Ej, mój tata by się nie zgodził z tym, że prowizoryczna to jest profesjonalna robota. Profesjonalnie wykonana toaleta kempingowa. Dokładnie tak. Dobra, zbieramy się i ruszamy na jezioro. Jesteśmy w ogóle tutaj nad Śniadrwami. Jezioro Śniardwy, największe jezioro w Polsce. Dokładnie tak. Język mi się połamał trochę. Nasz busik odkryje auto i startujemy zaraz. I oczywiście odkryj auto. To będzie moje pierwsze żeglowanie na Mazurach. I w ogóle pierwsze w życiu. No właśnie. Czy longtail się też liczy? Nie, longtail jest bez żagla. Aha, no tak. No to faktycznie, to będzie moje pierwsze w życiu. I tak, przyjechaliśmy sobie do takiego małego portu, ląd wzięty, polatamy fajnie. Tutaj będziemy brać łódkę stąd, popłyniemy sobie do Mikołajek, wieczorem pojedziemy do Giżycka. No, zapowiada się naprawdę świetny dzień na pięknych Mazurach. Powiem wam tak, jestem teraz drugi raz na Mazurach, pierwszy raz byłem 3 lata temu właśnie, też tutaj byliśmy na takim kempingu, tylko wtedy byliśmy dość chorzy. Wiadomo, to były jeszcze te czasy jakie były i akurat nas to złapało. Każdy wie, jakie czasy będzie. To jest 2022 i wtedy było nie za ciekawie, ale było fajnie. Ale dzisiaj będzie jeszcze lepiej, bo moje marzenie było właśnie sobie popływać po Mazurach, bo nigdy nie miałem takiej okazji i tata Lali zorganizował na łódkę, bo tata Lali jest żeglarzem, jest żeglarzem. Od wielu lat. Tak. Ma patent też na te morskie jakieś różne rzeczy. A ja się dzisiaj będę uczył. Pozwoli. Tak. Mam nadzieję, że mi pozwoli. Ja nie wiem, czy ty chcesz z moim tatą takie rzeczy robić zaszyło. Jak ty mi trzymasz tę latarkę? Ale jak gdybyś tacie dobrze latarkę trzymała, to świat inaczej by wyglądał. Ja wiem. Dzień dobry. No wskakuj! Zaczynamy wyprawę. A, jeszcze nie wiem, czy wspominaj, że po prostu sobie tak wzięliśmy na parę godzin łódkę, no bo nie mieliśmy za bardzo czasu tego, na... Pierwszy raz będę majtkiem pokładowym, będę sprzątał pokład cały czas i... Tak. Trzeba znać swoją pozycję. Pewnie dobrze idzie. Z opanowaniem, dużo spokoju. W razie. Tutaj kuchnia z lodówką. Tutaj jedna osoba śpi, druga. Tam niby dwie.
To się chyba rozkłada, nie? Tak, Tutaj to się... też śpią osoby kolejne. Wiatr jest taki niezbyt mocny, ale stąd będziemy musieli zawrócić w tą stronę, żeby stanąć pod wiatr. Aha. I stawiamy najpierw żagiel większy, a później mniejszy. Czyli Ile będziemy płynąć do Mikołajek? do Mikołajek płyniemy. Ale ile czasu? Zobaczymy, jak wiatr nam pozwoli, ale płyniemy z wiatrem, to momenciki będziemy. Bardzo szybko. No i tak, jak po majtek pokładowym, Co? skończyłem pod pokładem. Co? A, no daj. Muszę wysprzątać wszystko. Co do mnie mówisz? To ja nagrywam. Mazury są piękne, jak jest pogoda piękna, to na pewno warto przyjechać, warto odwiedzić. Zresztą kto był, to wie. W Polsce mamy naprawdę tyle pięknych miejsc. Może się uda w przyszłym roku zrobić serię z Polski, żeby pokazać jak najładniej. Że cudze chwalicie, swojego nie znacie. Tak to jest. No i co ma teraz Piotrek robić? Sterować. Myślę, że spokojnie patent bym mógł dostać. Sternika. Jeszcze zaraz zobaczymy, czy umiesz wyłowić tego tonącego. Wrzucimy ale. No i dopływamy już właśnie do Mikołajek. Zaraz będziemy gdzieś się zatrzymywać w porcie. Idziemy na gofra. Właśnie wczoraj się zastanawialiśmy, dlaczego tu nie byliśmy przez ostatnie 2 lata. Ale tak, 2 lata temu, w 2023, bo byliśmy w 2022. W 2023 mieliśmy akurat podróż po Skandynawii, to dlatego nam się nie udało. A w 2024 byliśmy chyba wtedy na Ibizie. Tak mi się wydaje, że akurat tak to wypadało. Całe szczęście, że się teraz udało. Tym mniejszy żagiel. A teraz jak już mamy silniczek, czyli już mamy inny napęd, musimy stanąć pod wiatr. Wiatr mamy z tej strony, czyli musimy zapokręcić dookoła. Dobra, to teraz już nie ja. Trzymaj go. A, czyli po prostu... A ty co robisz? Jak zacznie sobie trzymalinę. Ty masz bardzo zadanie. Co z tego, że ona... A nie, ona nie jest tam zaczepiona. Dobra, to masz. Niepotrzebna do niczego. Już nie czaj. Uga. Ja nie będę zdziwiona. Wpływamy. O, patrz jaka tam stacja benzynowa. 6,74. Orlenik mały. Fajne. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie trochę więcej czasu, że damy radę sobie tak spędzić może, nie wiem, z 3 dni. Świetne by to było. Ja w ogóle bardzo bym chciał sobie zrobić patent. Już chciałem go w tamtym roku robić, nie było okazji. Także może się uda w przyszłym roku. Dobra, parkujemy. Ruszamy pozwiedzać. W ogóle teraz tutaj przez 3 dni jest jakiś festiwal w Mikołajkach. Także ciekawe, czy w ogóle nam się uda coś zobaczyć jeszcze, bo nie wiem, o której godzinie się to w ogóle zaczyna i gdzie to jest dokładnie. Ale idziemy się przejść. Jak nam się uda, to wam pokażę. Dobra, padła decyzja, że jeszcze jednak, jak już jesteśmy w tak turystycznej miejscowości, to jeszcze co innego przekąsimy. Nie ma co. Dajcie znać, kto z was lubi pływać, kto pływał, albo kto w ogóle jest z tych regionów. Ostatnio jak opublikowałem odcinek sprzed 3 lat właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. To dużo osób właśnie mi pisało, że fajnie, że pokazuję ich regiony. Także dajcie znać. Tutaj jest cennik, jaki macie właśnie w porcie, jak to wygląda. No to postój do 5 godzin 20 zł, powyżej 65. Na miesiąc to indywidualne, jakieś WC 3 zł, prysznic 15, pralnia.
My w ogóle za łódkę zapłaciliśmy 450 zł. No chyba na 6 godzin mamy, jakoś tak. I jak to wiadomo, w takich turystycznych miejscach wszędzie pamiątki. To ja jadłem tylko czy ty? Mi się wydawało, że ty tu jadłaś właśnie. Ja go nie jem. Zaraz przyjdziemy sobie zjeść. Nie mogę się już doczekać. Trzeba zjeść zapiekankę, a później gofr, ale... Jaką bierzemy? Ja klasyczną. Wiem, że pewnie wiele osób powie, co to za przyjemność być w takim turystycznym miejscu czy mieście, ale ja to lubię czasem sobie przyjechać do takiego właśnie. I to nawet bardzo. A poza tym, że to jest tak turystyczne miejsce, to trzeba też przyznać, że to miasto jest naprawdę ładne. Do zwiedzania dla turystów. Pomyślcie, jakbyście zabrali jakiegoś takiego zagranicznego turystę, na przykład tutaj. No, bardzo ładnie pokazać to i bardzo by był zadowolony na pewno. I na pewno by powiedział, że było fajnie i ładnie. Niczego nie żałuję. Ekstra. I jak? Parę lat nie jadłem zapiekanki. Ale czuć, że dobrej jakości szyneczka, nie? W ogóle takie produkty dobrej jakości, pyszne. W ogóle przez przypadek podsłuchałem, ktoś mówił, że trafiliśmy do znanego miejsca tutaj. No i powiem wam szczerze, pycha. Weź pokaż to miejsce. Przepyszne. Tutaj przy moście. O, tutaj przy moście. Z polewą najpierw, nie? Ojeju. Smacznego, już koleżanka. Będzie na pewno, gwarantuję. Zapróbuj. Nie mam ani trochę wyrzutów sumienia, jakbyście o tym myśleli. Że nie jem słodyczy od 2 miesięcy, to nie znaczy, że gofra nie zjem na Mazurach. Nie, ale tak w ogóle chciałbym wam powiedzieć o tym, że właśnie teraz, zanim zamówiłem tego gofra, wybiło 900 000 subskrybentów na kanale Podróże Wojownika. Została ostatnia 100. Także teraz w każdym odcinku po prostu będę was namawiał do tego, żebyście zostawiali subskrypcję i żeby w ciągu paru miesięcy 1 000 000 wpadł na kanale Podróże Wojownika. Także pamiętajcie o tym, że jeśli jeszcze ktoś z was nie subskrybuje kanału, zróbcie to teraz, dobijmy to jak najszybciej. I bardzo się cieszę, że chcecie mi pomóc osiągnąć mój sukces, osiągnąć mój cel, który sobie założyłem wiele lat temu. Dziękuję. A teraz będę jadł. Orgazm podniebienia. No i dzisiaj jestem już całkowicie spełniony. Świetny dzień. A jeszcze jak wrócimy, dodatkowo mamy kociołek zrobiony, później ognisko. Wczoraj też trochę bimberku było, także było ciekawie, bardzo ciekawie, ale wczoraj nie nagrywałem akurat. Wczoraj był spokojny dzień, tylko dla nas rodzinny taki. Nie to. Które miejsce uważasz, że jest najlepsze na Mazurach? No, ja szczerze mówiąc najbardziej lubię takie dzikie miejsca, gdzie mamy biwak i nie ma ludzi, ale Mikołajki bardzo lubię, Giżycko jest bardzo fajne. A co uważasz lepsze, Giżycko czy Mikołajki? Nie mogę ci tak po prostu tak odpowiedzieć. Jedno i drugie jest fajne i ma jakby wiesz, jakieś inne fajne rzeczy, więc wydaje mi się, że jedno i drugie jest super. Fajny jest też port w Sztynorcie, na przykład w Wilkasach, to właśnie dzisiaj będziemy w Wilkasach. A to my w Giżycku byliśmy tacy chorzy, tak? W Giżycku byliśmy tacy chorzy. No to nie wspominam, dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj to tutaj trochę jest odczaruję, bo wtedy nie... Luciane Nida są też fajne. Kurczę, teraz nie pamiętam już, gdzie ja jeszcze tutaj byłam w różnych, bo od dziecka tutaj siedzi, wiecie, od nas jest bardzo blisko, ale Mazury mają świetny klimat. Jak ktoś jeszcze nie był, to Mazury cud naprawdę natury. polecam. Ja byłem pierwszy raz w wieku 32 lat. Pierwszy raz na Mazurach. Ale chyba spodobało ci się, co? Bardzo.
Właśnie mówiłem w wcześniejszej części, że fajnie by było właśnie zrobić kiedyś taką serię i pokazać same takie najpiękniejsze miejsca w Polsce, które są do zobaczenia. Tak, dokładnie. Że ludziom uświadomić, góry. jak piękna jest Polska. Jak macie jakieś pomysły na takie odcinki, miejsca, które warto odwiedzić, to Tak. przyjmiemy. Ludzie chętnie. tu z całej Polski mieszkają. Każdy ma coś u siebie takiego, że chciałby pokazać to reszcie Polski, żeby przyjeżdżali Polacy. Także jeśli coś takiego macie, dajcie znać. To mogła naprawdę być ciekawa seria. Tak, taka seria po polsku. No. Myślę, że to mogło być ciekawe, no. Przemyślimy to. W przyszłym roku planujemy 2 miesiące być w Europie, kamperem podróżować właśnie po różnych krajach. No ale w Polsce też będziemy. To wtedy może akurat coś fajnego nam wpadnie, żeby wam ale pokazać. w sumie, bo my tak patrzyliśmy, że po Europie 2 miesiące, ale jakby dołożyć do tego Polskę, to możemy i nawet 3 miesiące spędzić tutaj, nie? Tak wiesz, No nie wyjeżdżać, możemy. być... Nie możemy. Ty nie możesz. Ja mogę, ty nie. Musimy to przegadać. Czar prysł. Nie, jeszcze trzeba przegadać. No i cudowne Mazury. Skończyliśmy rejsik, ale to jeszcze nie koniec tego pięknego dnia. Ze względu na... O, tu leci dronik. Ze względu na to, że teraz pojedziemy sobie na ognisko, później pojedziemy sobie do... kurde, się mówi karczmy. Ala! Dobra, zaraz się zapytam. Gdzie pojedziemy później? Co? Gdzie pojedziemy później? Wszystko. Do Giżycka, ale gdzie? No, do jakiejś tawerny. A, do tawerny, no dokładnie, do tawerny. Powiem wam, że to nie jest wcale takie łatwe, jak się wydaje. Jednak trochę roboty jest przy takiej łódce, jak się płynie, żeby dobrze łapać wiatr w żagle. Jednak jak jest silnik, to jest dużo łatwiej, dużo łatwiej. No i na wieczór przyjechaliśmy sobie do Wilkasów, na Szanty. Jesteśmy zaraz koło Giżycka. Dobra, powiem wam, jak to tu wygląda. Ludzie tu po prostu przypływają sobie łódkami do portu, poimprezować i tak od portu do portu. Ale fajny klimacik tu jest. Jakby ktoś się martwił, że nie ma uprawnień, to zawsze może sobie wynająć taką motorówkę bez uprawnień. Wiadomo, że cokolwiek to fajnie mieć jakieś cokolwiek doświadczenie, żeby nie rozwalić. Aha, czekajcie. Tutaj jest z patentem. Tutaj bez patentu, no zupełnie wszystko chodzi o moc silnika na pewno. Tak, no to jest 9,9, jakieś 140, 115, no to na pewno od siły, od mocy silnika chodzi. Ale fajna opcja, naprawdę spoko. I razem! Zaczynamy się przyzwyczajać do naszego camper life. Przez kolejne 3 miesiące praktycznie będziemy żyć albo w namiocie, albo w kamperze. Będzie ciekawe. Jeśli ktoś tu jeszcze nie wie, jedziemy na Islandię jutro, później Grenlandia, jadę sam, a później do Stanów Zjednoczonych przyjechać Stany kamperem. Będzie niesamowicie. Dobra, teraz wam powiem, co stosuję z SFD. Oczywiście kreatynkę. Kreatynę powinien jeść każdy. Kreatyna naprawdę pomaga rozwijać mózg. Bardzo Ja pomaga. też biorę kreatynę. Bardzo, bardzo ważne. Do tego to jest multivitamina, omega-3. Omega-3 jest niesamowicie ważna. Też dla każdego oczywiście. Tutaj D3, K2, podstawa też dla każdego. Pamiętajcie, suplementy nie są tylko dla sportowców.
Suplementy powinien stosować każdy człowiek, który chce zdrowo żyć. Na wątrobę zdrową przede wszystkim, no wiecie, trochę tych tabletek jest, warto dbać o wątrobę. I ostatnio zacząłem też stosować zestaw grzybków. Tutaj Lyon's Mail jeszcze i tutaj mam jeszcze Changa. Co po tym będzie, to jeszcze Wam dam znać, ale wiadomo, grzyby są bardzo ważne, bardzo zdrowe. I dodatkowo przed spaniem jeszcze magnez. Powiem Wam tak... A teraz nie bierz. No teraz nie, ale jak zacząłem teraz stosować ostatnio magnez przed spaniem, dużo lepiej się wysypiam. Naprawdę dużo lepiej. No a kto ci to powiedział? Ja też stosuję magnez, oczywiście od SFD i naprawdę dużo lepiej się śpi. Świetnie, no ja czuję po prostu rano, nawet na zegarku to widać. Jak normalnie tak spałem, miałem 25, 30, potem 95, czasem do 100 mi dobija. Ale szczerze, jak miałem taki okres, moment, że nie stosowałem, to się naprawdę słabo czułem. Bardzo czuć tę różnicę. Niesamowicie czuć różnicę, jak człowiek się dobrze suplementuje i organizm dobrze pracuje, a jak nagle przestanie się suplementować, zresztą to się suplementuje, doskonale o tym wiem. Dobra, bierz te suplementy, bo właśnie ktoś tutaj czeka na pokonanie cię. A później idziemy grać tam na kocyk w gry. Pokazywałaś tą piękną kanię, jak rośnie? A, no czekaj, pokaż, bo jest to masz, ty przepiękna. pokaż. W ogóle... To chodź, żeby zobaczyli, jaka Kto jest. z Was mi powiecie, bo pewnie dużo słyszy, to robi, ale dla mnie to jest smak wakacji. Jak u babci zbierało się kanie, babcia robiła w panierce, czyli jajeczko, mąka i bułka tarta. Uwaga. I między dwie kromki. Patrzcie, i to ona jeszcze rośnie. Ona będzie jeszcze większa jutro. Zabezpieczyliśmy, żeby nikt jej nie zniszczył. Szczerze to mam nadzieję, że Twoi rodzice ją zetną i wezmą do domu i zjedzą ją na kolację. Ale to było zawsze pyszne. Czekaj, takie zdjęcie zrobię. 4 kilometry spacerku zrobiliśmy sobie w pięknym lesie, polanach i tak dalej. Piękne te regiony tutaj są. Idziemy teraz na jakiś polski obiadek, a później jedziemy już do Ali, do Sokółki, pakować się, ładować sprzęt. Jeszcze mu fryzjera chciał załatwić, ale może być ciężko z tym. I jeszcze jedno powiedziałem, że chcę załatwić te wakacje. I jeszcze raz pojechać na gofra, także po drodze jeszcze zatrzymamy się w jednej miejscowości, która należy do Mazur, która do Podlasia. Ale jak będziemy tam, już to Wam pokażę. W ogóle sprawdzaliśmy temperatury i pogodę na Islandii. No to w dzień średnia temperatura 13, w nocy 7. No ale to i tak nie jest nic w porównaniu do tego, co będę miał na Antarktydzie, tylko na Grenlandii. Bo na Grenlandii to będzie na pewno na minusie cały czas. Ale dał sobie radę. No właśnie, doszliśmy do wsi z Dory. Także jak ktoś mnie tutaj ogląda z tej miejscowości, pozdrawiam serdecznie. Chciałabyś się bawić w księżula tutaj? A no. Byś testowała. Co to jest? Remiza. Dostaliśmy teraz zupę kurkową. W duraleksowych miseczkach. Tak. Miałam taki powrót do dzieciństwa. Też miałem w domu takie miseczki. Żeberka klasyczna. O Jezu, jaka dobra. Z nasieniakami. To Bogdana. Tak? A Smak dzieciństwa. Pycha. Tu mamy jeszcze naleśniki, też z kurkami właśnie w środku i z serem pleśniowym. Tak, mamy dzisiaj zakurkowienie totalne, bo jeszcze na drugie zamieszmy się będziemy wymieniać. Karkówka z sosem kurkowym do odmiany. Ale piękny grzyb. Twoja kolacja dzisiejsza. Pyszny. Dobra, jeszcze muszę dokończyć jedną sprawę, którą chciałem zrobić bardzo w tym roku, będąc na wakacjach w Polsce. A jest to grzyby ubranie, wybrać się na grzyby. Kiedyś jak byłem mały, u babci chodziliśmy na grzyby i nawet dodawało się znajdować, nie ukrywam. Wtedy robiło się to dla biznesu oczywiście, bo później się sprzedawało i były jakieś pieniądze. Znalazłem jednego myślaka.
udało mi się zamówić kanię, że będę miał okazję jają zjeść. Tą, którą wam pokazywaliśmy. Oczywiście się podzielę, bo jest ogromna. Ale to jest taki smak z młodych lat. Ale bym wszedł w pajęczynę. Kto z was lubi chodzić na grzyby? Tego trzeba mieć naprawdę, mieć dobry wzrok, to jeszcze cierpliwość. Ja wiem, że to pewnie nie jest teraz taki totalny sezon na grzyby, ale można znaleźć. O, tutaj kolejne grzybki. Ale tutaj to mam muchomory. Są kolejne. Ale to też jakieś muchomory chyba. Co tych grzybów to mam całkiem dobre. Cały czas jakieś widzę. Tutaj kolejny, tutaj. O. A te grzybki znacie? Nie, to chyba nie ten. Chyba nie ten, co myślę. Pewno, to jest same trujące. O, patrzcie, jaki ładny ten. Prawdziwy, ale cały zepsuty już. A szkoda. I patrzcie, cyk, kolejny. Ale tu grzybów jest. I tu kolejne. I cyk, kolejne 2 maślaki znalazłem. Ale ładny kościół Augustowy, jesteśmy właśnie. Ale może coś powiedzieć? Ojejku, właśnie wstałam z drzemki. No więc Augustów często jest mylony, że są to Mazury. W zasadzie jeśli chodzi o krainę i jezior, to jest to kraina jezior, ale Augustów to już jest Podlasie. Tak jest. Ale wygląda trochę bardziej jak na Mazurach. Tak, to jest klimat taki mazurski. No, a my przyjechaliśmy specjalnie zjeść ostatniego gofra w tym roku. Ale ostatni dzień wakacji. Szczerze mówiąc, kiedyś przyjeżdżałam tutaj bardzo często z rodzinką, no bo od nas to jest blisko. Ale teraz nawet nie wiem, gdzie tu iść na gofra, gdzie tu iść na jakieś lody. Teraz będziemy szukać. tak. Coś znajdziemy. O, tutaj macie taką fajną mapkę. Można sobie statek wziąć, przepłynąć się. Tutaj macie rozrysowane, jakie są jeziora właśnie. Więcej jest. 5. Dużo jezior. 5, tu jeszcze śluzy jakieś. Łódki bez patentu sobie można wypożyczyć. Fajnie. Naprawdę żałuję, że nie mamy czasu. Nawet nie rejs, tylko sami sobie popływać, by było fajnie. Spoko, ale tamten był tak przepyszny, że niestety później ciężko zjeść coś lepszego niż tamten, ale tak jest dobry. My już znowu kończymy się pakować, już nie dużo zostało. Nowego iPhone'a właśnie ładuję, także będzie nowy sprzęcior do nagrywania. Za parę godzin ruszamy do Warszawy na lotnisko. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek z Mazur. W sumie był to chyba jedyny z Polski w tym roku. Chyba tak. No. Kolejny z Islandii, a później Grenlandia. Pozdro. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Ostatnie 100 000, a w sumie już nawet 99, żeby zdobyć złoty znaczek od YouTube. Pozdro.